Witajcie telewidzowie, my już po śniadaniu, śniadanie zjedzone tam, gdzie wczoraj dojechaliśmy na Bamboo Bridge. Wstęp od osoby 30 batów, pani mówi, że najlepsza pogoda, w sensie najlepsze miesiące, nie pogoda, bo pogodę to my mamy piękną, ale najlepsze miesiące na odwiedzenie to jest październik, wtedy powinno być zielono, no ewentualnie wrzesień, październik, a później zielony to właśnie listopad i grudzień. A my mamy, z tego co widzę na wejściu, wcale nie tak źle, zielono. Kwiatki tutaj widzę rosną. Oczywiście chodzi o te pola ryżowe, które są wtedy w innych kolorach i widać jak ten ryż rośnie. No ale idziemy zobaczyć jak to w środku wygląda. Na samym wejściu widzimy tutaj jakąś uprawę roślinek. Mają seler z tego co odgadliśmy, a dalej to nie wiem czy to jest jakaś pokrzywa czy coś innego. Ławeczka. I tutaj jakieś kwiaty rosną, tego kiedyś nie widziałam. Jak myślicie, co to za kwiatki? Ja najpierw mówiłam, że lawenda, ale coś mi tutaj nie pasowało i sprawdziłam w Google'ach. Okazuje się, że jest to pole szałwi. Daliśmy tutaj bilecik do kontroli i wchodzimy już oficjalnie na teren. Nie no, mamy tu troszkę tego ryżu. Okulary mi spadły. Ale numer, no nic, ale dobra. Nie jest źle, widzę schodki, mogę tutaj dojść. No, kochany tatuś, dziękuję bardzo. Jest! Tata jest tutaj po raz pierwszy, więc nie możemy odpuścić tej atrakcji karmienia rybek. Bierzemy jedzonko i będziemy teraz karmili rybki. Zobaczmy. One już wiedzą, już słyszą, że ktoś podchodzi. Niektóre to takie naprawdę doraźne okazy. Rybki pokarmione, wrzuciliśmy do boksa pieniążki, ale zobaczcie, tutaj jest tak samo napisane, że właśnie te pieniądze będą szły na rozwój szkoły w tych tutaj oto miejscach. Wyszliśmy na punkt widokowy, no i tak to się prezentuje z góry. Faktycznie teraz jest to w ogóle pościnane do zera, trochę szaro nawet bym powiedziała, ale i tak moim zdaniem warto tutaj przyjechać, żeby to zobaczyć. Tę stronę to chyba właśnie na zachętę zrobili, na wejście, żeby ludzie przychodzili. Bo jakby od razu mieli taki widok, to pewnie mniej chętnych by było. Ale nie oszukujmy się, wejście za 3 zł, lekko ponad, no to żadne pieniądze, więc naprawdę jak jesteście w okolicy, to warto tu przyjechać. Są mi moje ukochane bawoły! I jest nawet baby bawoł! Jak będziecie spragnieni, to nie ma problemu, co chwilę jakaś kawiarenka otwarta. Ojejku, a tu kąpiel sobie biorą, ale fajowo! Jesteśmy na końcu mostka bambusowego i jeszcze wchodzimy do świątyni. Jak to w każdej świątyni, pamiętajcie, odpowiedni ubiór i również zachowanie. Kilka schodków do pokonania. Poszliśmy jeszcze dalej i dalej w lesie ukryta jest świątynia. Wygląda na to, że tu jakiś cały kompleks tego jest. Idziemy już jakiś kawałek, ale żadnej świątyni nie widzieliśmy. Póki co to takie domki. Wygląda jakby mieszkali tutaj po prostu mnisi. Wydaje mi się, że to może być świątynia. Zgadza się, ukryta na samym końcu w lesie. Ja dalej wchodzić już nie będę, bo jest napis, że kobietom wstęp wzbroniony. A to jest nazwa tej świątyni. My już wyszliśmy. W środku widziałam jeszcze jakiegoś jednego wysokiego Buddę, ale już tam nie doszliśmy. No i też uważajcie tutaj na psy. Wszędzie są takie tabliczki. My co prawda żadnego psa teraz nie spotkaliśmy, ale kiedyś kojarzę, że właśnie tego tutaj wyżej punktu pilnowały, no i w pewnym momencie się zawróciliśmy. Także jak zobaczycie już takie warczące psy, to radzę zawrócić. Zbłąkaną owieczkę tutaj mamy, jako jeden i jedyny. Gdzie masz resztę? Ojejku, jeszcze zapłaczę. No co? Nie w tę stronę. Ojej, to musisz drugą iść tam, daleko. A tutaj w razie gdyby coś Wam się stało, to czuwa pielęgniarz. Dzień dobry. Obeszliśmy już cały teren dookoła, to teraz czas na jakąś kawkę czy herbatkę. Na samym wejściu do kawiarni zobaczcie jaka stara huśtawka stoi. Okej, bujać się nie będziemy, idziemy może usiąść tam na górę. Złożenie jest zamówione na dole, wchodzimy teraz na górę. Puściutko tutaj. O i proszę, taki widoczek. Siadamy, no ja przynajmniej na słońcu, tata to myślę, że chyba w cieniu. A przy okazji dziękujemy wszystkim za postawione wirtualne kawki i wsparcie naszego kanału.
Zeszło nam się tutaj 2 godzinki, jesteśmy już pod skuterem i jedziemy w sumie na chwilę do hotelu po powerbanka i ruszamy na kolejną miejscówkę. No musiałam po drodze się zatrzymać, zobaczcie jaki maluszek. A przed nami to chyba tata stoi. Chwila i jesteśmy na Santichon Village. Nie wiem jak to się w ogóle stało, ale zajechaliśmy w ogóle z tej drugiej strony, a powinniśmy jakoś z tej strony. No ale nic, zaczynamy w takim razie od tyłu zwiedzanie. Od razu na wejściu po znakach widać, że jest to chińska wioska. Jakie tutaj pustki, nic się nie dzieje. Tam są jakieś panie, siedzą, tutaj 2 turystów widzę, a poza tym nikogo nie ma. Tutaj mamy typowe chińskie gliniane domki z prowincji Yuan, bo tutaj osiedlali się właśnie Chińczycy po rewolucji, którzy uciekali, no i znaleźli sobie właśnie osadę w tej miejscowości, jakieś 5 km od Pai. Podobno język jest zachowany i kulturę też chcą podtrzymywać typowymi strojami. Te panie akurat nie są typowo ubrane, ale widzę, że grają w karty. Hello! Mam wrażenie, że trochę zaniedbane te domki. Tutaj nie ma okien. Tata to ciekawski jak Marcin. No wszędzie by wszedł. Idziemy właśnie takim mostkiem. Zobaczcie. Tu trzeba uważać, żeby gdzieś nie wlecieć. Ale ja nie wiem, to wszystko porośnięte tam z tyłu. Okej, ja to sobie poczekam, niech tata to sobie tam pójdzie, zobaczy, zwiedzi. Tylko uważaj, żebyś nie wpadł. O, a z tej strony to kukurydza rośnie, całe pole. Tata już wraca, to wam może opowiedzieć, jak tam było. No Co tam jest? Nie, no jest tragedia, po prostu oni o nic tu nie dbają. Tu jest fajny taki mosteczek, po którym oczywiście trzeba uważać, gdzie nogę postawisz, bo w nieodpowiednim miejscu postawisz, to możesz wpaść do środka. Natomiast tam dalej było kiedyś pewnie fajnie, bo widać, że była strzelnica. Był również jakiś stawik taki, no i jeszcze wiele jakichś takich niby zabudowań. I to było super. A teraz to jest tak, że jak widzicie, nawet chyba nie ma specjalnie po co tam chodzić, bo można to życiem przypłacić. No. Dobrze, jesteś już po mojej stronie. Tutaj też jakieś biznesiki pozamykane. Tam dalej jest coś otwarte. Zobaczymy, co sprzedają. Pewnie jakieś pamiątki. A, tutaj mamy typowe chińskie stroje. Pewnie do wypożyczenia. Gdzieś tam było napisane, że za 100 batów można się przebrać. Aha, no i tutaj tak samo. Cena 100 batów i żeby się przebrać i zdjęcie sobie porobić. Oj, co tam? A ty też na sprzedaż? Się. No chodź, no tutaj. Co miał? Oj, wystraszony. Boi się strasznie. No chyba nie na sprzedaż. Pani namówiła nas, żebyśmy weszli. No mi to się takie szklaneczki, kubeczki podobają. Chińskie, proszę bardzo. W środku Mamy. właśnie na zaparzenie herbatki. No ja to bym sobie kupiła coś takiego, no ale Tak, kolejne. kolejne, no właśnie, kubeczków w domu dużo mamy. Ten też mi się podoba. No nic, ale to jak pojedziemy do Chin, to takie pamiątki będę kupowała. Pani nam tutaj wylała herbatkę, no to poczęstujemy się. For the skincare, cholesterol, No to spróbujmy. Podobno dobra na skórę, na wszystko dobra. Jaśminowa. Jaśminowa, zielona herbata. Ale dobra. Pani teraz częstuje nam jeszcze jedno. Mówi, że ta jest dobra na cholesterol. No Zobaczmy. to jak dla mnie. No, Zwykła zielona herbata w smaku, nie? ale ta mi lepiej smakuje. Fajna. Ale taka normalna, bez żadnych dodatków. Dobra. Tata tam sprawdził dla Was strzelnicę, a my tutaj mamy nową strzelnicę zrobioną. Pani nam pokazała oczywiście tą herbatkę, że możemy ją kupić za 250 batów, czyli jakieś 28 zł. No nie było jej dużo, takie dosyć małe opakowanie, no ale wiadomo, jesteśmy w turystycznym miejscu. Podpytałam również tych Państwa i powiedzieli, że używają chińskiego i tajskiego języka. O, tutaj też taka stara huśtawka, jak była w kawiarni na Bamboo Bridge. Mijamy kolejną strzelnicę. Chcesz na to? Idziemy? Tak, Spróbować swoich sił? Oczywiście. Nie? No mówię, powtarzam się, za wioską jedna stracona, więc tutaj wybudowali 2. Nie wiem, w tak małej wiosce 2 strzelnice, konkurencja czy ta sama? Pewnie jakoś się dzielą kosztami. W restauracji też pustki, tam dalej też pustki. To wygląda w ogóle jakby tutaj ostatnio nikt nie zaglądał. O, z tamtej strony stragany są pootwierane. Nie wiem, ja uważam ze swojej strony, patrząc na to, to poszło wszystko w przeciwnym kierunku niż powinno. To skoro to miała być wioska i pokazane ich życie, ich jakaś mentalność i codzienność. Zobaczcie, co tutaj jest. Spójrzcie za mną. Tu są stragany, tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i to są wszystko stragany. Nie ma tutaj czegoś takiego, że zajrzysz, zobaczysz ich kuchnię, zobaczysz ich spanie, zobaczysz jak oni gotują. Przecież po to ta wioska została stworzona. Jest dla turystów,
No, ale no to tak jak Chinatown w tej chwili się zrobiło, po prostu przyjeżdżasz, przejdziesz się, no zobaczysz, ja nie mówię, no fajne te chatki są, ale tylko i wyłącznie to, no bo jak gdyby nic więcej tutaj nie zobaczysz. Proszę, kolejny domek, niby taki jak miał być do pokazania w środku, ale co mamy? Mamy stragan, nic więcej. Tu mamy jakieś takie 2 domki bez straganów. Może to będą takie typowe domki. No to już wejdźmy do środka. O, tu stoi stare łóżko. Proszę bardzo, chyba tu to raczej już nikt nie śpi. A tutaj to nie wiem, co to w sumie. Kuchnia była może, czy łazienka z tej strony? Nie wiem. Szałas, okna. No i to tyle. Tak to wygląda. Co tam koniku byś chciał, co? Ojej, pogłaskanem być, tak? Ale masz grzywę piękną. Tata zwrócił uwagę na ten obiekt. Ja to nawet przeszłam, nie zwróciłam uwagi. No powiedz, co to jest. Znaczy według mnie jest to lektyka. W takich nosili, nie wiem, dygnitarze ewentualnie, no jak ktoś chciał i miał więcej pieniędzy, to też mógł wsiąść i cztery osoby, 2 z przodu, 2 z tyłu i proszę bardzo, i do przodu. Obeszliśmy już całą wioskę, na koniec zostawiliśmy sobie wejście na zamek. 20 batów płacimy. Ostatnim razem, jak tutaj byliśmy, to było za darmo. Ale powiedziałam, to nie zamek, tylko replika muru chińskiego. Szliśmy już na samą górę tego muru. Zobaczmy, jaki mamy teraz widok na tą wioskę. Proszę bardzo. Pięknie, za 20 batów warto wejść zobaczyć. Czy nie warto, tato? Warto. Warto, pewnie, że warto. Jak już tu się jest, Co to to jest warto. 2, 10, no to... Dzisiaj chmury są dosyć nisko, dlatego te góry w oddali są słabo widoczne, ale jak się przyjrzycie, to na środku ekranu widać Buddę, na którym wczoraj byliśmy na zachód słońca. Przejechaliśmy na kolejny punkt widokowy, ale jakoś wejścia do końca nie możemy znaleźć. Najpierw pojechaliśmy za daleko. Dojechaliśmy na jakiś basen, gdzie wejście było 100 batów. No piękny teren ogólnie, tam jest hotel, można się zatrzymać na noc. No a mówię, jak ktoś tak z ulicy, no to 100 batów. No ale my na basen dzisiaj się nie wybieramy, ale tutaj jakoś to dziwnie wygląda. Jakby takie nieoficjalne wejście. Takie schodki tutaj zrobione. Nikt nie stoi, żadnej kasy na razie nie chce. No idziemy na górę, albo trzeba po prostu gdzieś tam dalej wjechać jeszcze, no nie wiem. Przekonamy się, jak wejdziemy. Wyszliśmy na górę, tutaj restauracja. Z bardzo ładnym widokiem. Ale oprócz tego, tam nic nie ma, w sumie chińskie stroje do wypożyczenia, do zrobienia zdjęć. Tu znowu ta stara huśtawka. I to tyle, ale to nie o ten punkt nam chodziło, chyba musimy dalej jednak jechać. I taki to oto mamy widok, jak podeszliśmy już tu do końca balkonu. No pięknie, tylko jak już wcześniej wspomniałam, właśnie te chmury dzisiaj są nisko i przez to góry nie są aż tak czyste, widoczne. A tutaj w tym miejscu świetna opcja, za niecałe 30 zł możecie zjeść hot pota albo barbecue z takim widokiem, jak tam chłopaki siedzą, to rewelacja. Ale numer, my właśnie stąd tutaj parkowaliśmy, tu jest to wejście na basen, teraz właśnie jak tam ten chłopak wyjeżdża i my zjechaliśmy w dół. A powinniśmy tutaj pod górkę wjechać i właśnie na ten Yunlai Viewpoint wjechać. No ale nic, zaparkowaliśmy na dole, przynajmniej tej stromej góry, bo ona jest naprawdę stroma, nie musieliśmy podjeżdżać. I się kawałek przeszliśmy dla zdrowia. I o ten punkt widokowy nam się rozchodziło. To jest to wejście, którego szukaliśmy. Zaliczyliśmy 2 punkty widokowe. Pan już leciał, bieg. Jak zobaczył, że idziemy, 20 batów za osobę trzeba zapłacić. Proszę pana, byśmy nie oszukali tutaj. Czyli wejście tutaj na osobę 2,30 w złotówkach. 2,30 tu, ale jeśli ktoś nie chce płacić te 2,30, to spokojnie może jest piętro niżej, niepłatny punkt widokowy. No, co prawda z tego w każdą stronę można spojrzeć, a z tamtego tylko w jedną stronę. Także taka różnica. No tutaj nie, no rewelacja. Dla mnie tutaj jest naprawdę pięknie. Zaraz pójdziemy jeszcze tam kawałek dalej, zobaczymy co tam jest, bo tam to faktycznie tylko restauracja. Ale tutaj tata już znalazł dla siebie atrakcję kota. Ale trafiliśmy, wygląda na to, że wymieniają tutaj dach i będą kładli właśnie nową trawę na dach. Ja nie wiem, o co chodzi, ale widzę tam z tyłu za drzewem tylko 2 turystów. Poza tym punkt widokowy cały dla nas. Chyba wybraliśmy dobrą porę na zwiedzanie Tajlandii. Spójrzcie, tutaj też można nakarmić rybki, jedzenie stoi,
a rybek sporo pływa. My już kończymy zwiedzanie na punkcie widokowym, ale tak jak Wam wspomniałam, tutaj na dole jest też ogród. Wejście do niego 30 batów właśnie jak podjedziecie tutaj z tej strony, bo inaczej od strony basenu płacicie 100 batów, a tak to tylko 30, czyli jakieś 3,50 w złotówkach. Ale zobaczcie, tutaj jest zamknięta kawiarnia. Na takim punkcie widokowym, żeby kawiarnia była zamknięta, tutaj Pan tylko sprzedaje jakieś biżuterię, no wiadomo, pamiątki właśnie z tego miejsca, ale poza tym żadnego baru, knajpki tutaj nie ma. No ta niżej była otwarta. Chłopaki teraz z góry zjeżdżają, to widzicie jak jest stromo, więc jak ktoś nie czuje się aż tak bardzo na siłach, no to możecie zostawić właśnie skuter, my tam gdzieś z boku zaparkowaliśmy, znowu sobie przejdziemy tędy, przez ten inny punkt widokowy, restaurację, bo są schody, jest po prostu łatwiej zejść. No i jesteśmy przy naszym skuterze, właśnie tym zejściem, wejściem wchodziliśmy, schodziliśmy, a teraz zbieramy się do domu i zaczęło nam kropić, także mam nadzieję, że ominie nas deszcz, bo w sumie no tak wisi to w powietrzu dzisiaj. My już wróciliśmy do domu, ja się wykąpałam. Mango sticky rice już wzięte. Idę teraz poszukać jeszcze czegoś do jedzenia. Za 2 godziny zaczynam pracę, więc teraz muszę się dobrze zaopatrzyć już na cały wieczór. 18:30, a w Pai na ulicach jeszcze pusto. Stragany porozstawiane, ale ludzi brak. Pizzę również Pai dostaniecie kawałek za 100 batów, czyli około 11 zł. Jeśli się nie mylę, to od tej pani jednak braliśmy pierożki, a nie wcześniej, co Wam kilka dni temu pokazywałam. Kojarzę, że pani właśnie tak miała je tutaj ułożone. Nie no, muszę wziąć, spróbować. Biorę 6 sztuk za 50 batów wegetariańskich. Pani tu wyciąga świeże lepione, trochę przypomina mi to nasze polskie pierogi, spójrzcie. I teraz ląduję tutaj na głębokim tłuszczu, można powiedzieć, na takiej patelni. Niam. Moja porcja już wegetariańska gotowa, a tata zdecydował się na kurczaka. Ale też bardzo miło z pani strony, bo tutaj leżą właśnie gotowe z kurczakiem, a pani wrzuciła tacie na świeżo. Polałam sobie jeszcze sosem sojowym, tutaj dodam jakiegoś słodko-kwaśnego podobno sosu i ostrego. Jak wspomniałam, dzisiaj sporo zajęć przede mną, także jeszcze zaszliśmy do naszych ulubionych kanapek, no i wzięłam z kurczakiem. I to jest buła. Ja, do tego jeszcze wleci sos barbecue. Myślę, że starczy mi na całą noc, cały wieczór. Przychodziliśmy tędy pół godziny temu i było mnóstwo stolików wolnych, a teraz już powoli Pai się zapełnia. Nawet na ulicach widać więcej osób. Jest prawie 2 w nocy, skończyłam zajęcia, wyszłam jeszcze na dwór. Zjeść sobie mango sticky rice, bo wcześniej nie było okazji. I to był piękny kolejny dzień. Dziękuję, że z nami w nim byliście. I się żegnam na dzisiaj. Do następnego. Pa! Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Europie, w Atenach, w Grecji. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie wyjeżdżam po kilku dniach z szwędaczki po Europie. Wyjeżdżam z Grecji i wyjeżdżam też z Europy. Ja już spakowany, mam swoje 2 plecaki, idę teraz na stację metro i jadę prosto na lotnisko. Śniadania też już nie jem na mieście, bo gdzieś za około, no powiedzmy, do 1,5 godziny powinienem być już w Saloniku na lotnisku, tak więc tam się napiję kawę i zjem sobie śniadanie. Jestem na głównym placu Monastiraki, tak się nazywa. Jak znajdziecie sobie hotel gdzieś około tego placu, no to będziecie mieli wszędzie blisko. Tutaj jeszcze widzicie mały kościół, a ja muszę tutaj szukać gdzieś wejścia na moją stację metro. Pewnie będzie podzień. Tam coś jest, jakiś znak. Ale pogoda dzisiaj znowu kaszana, tak jak wczoraj. Znak jest. A gdzie jest wejście? Może w tamtym budynku. A tutaj co jest? Linia rozrysowana. O, to jest moja linia. Ja muszę jechać tu. Nawet nie wiem, czy to będzie metro, czy to będzie w sumie pociąg. I tak jak Wam powiedziałem, obok tego placu macie od razu zabytki. Tam słynne wzgórze Akropol. Jest też kasa, więc spróbuję kupić bilet sam. Mam już bilet, ale okazało się, że mogłem po prostu kartę tutaj przyłożyć. Jednak będzie to metro, bo teraz drugie schody w dół. Tutaj też jest jakaś stacja. Nie wiem, czy to inna linia, czy zwykła kolejka, zwykły pociąg. Ja jadę w dół, tak jak powiedziałem. Jeszcze niżej, czyli trochę przekopali Ateny. I to będą 4 schody w dół. Jeszcze raz jedziemy. Jestem już na stacji, z której odjeżdża moje metro. Za 10 minut przyjedzie pociąg, ale tu widzę jeszcze jakiś idzie. Zasuwa ładnie, bo akurat mam wgląd na tunel.
Jak będziecie na tej stacji, to musicie uważać, bo tutaj kilka pociągów odjeżdża w innych kierunkach z jednego miejsca, więc musicie sprawdzać taką tablicę, która jest tak słabo widoczna i słabo oznaczone. No pokazuje, że na lotnisko jeszcze 4 minuty. Żebyście nie wsiedli czasami w jakiś pociąg wcześniej, pojedziecie w ogóle w drugą stronę. Następny jest mój, ale widzę, że te tory schodzą jeszcze głębiej, bo ta stacja jest jakby troszeczkę wyżej. Widzicie? One jeszcze opadają. Jedzie już mój pociąg, przydałoby się jakieś miejsce siedzące, bo to jakieś 40 minut przede mną. Napisane airport, to znaczy, że mój. Mój plan siedzenia nie wypalił. Dość sporo ludzi, ale są jakieś przystanki na trasie, więc liczę, że tutaj miejscowi będą wysiadać, nie będą jechać na ostatnią stację. Pierwsza stacja, już mam miejsce siedzące. 45 minut i jestem już na lotnisku. W 1869 powstała pierwsza linia kolejowa w Atenach. Oczywiście ona była parowa, w 1904 ją przerobili na elektryczną i teraz taka zagadka dla Was szybka. 1869 to była pierwsza linia, a teraz zgadnijcie, kiedy otworzono drugą i trzecią linię. 3, 2, 1. W tym samym czasie je otworzyli. W 2000 roku. Zobaczcie, jaka jest różnica czasowa. Około 131 lat zajęło Grekom otworzenie drugiej i trzeciej linii metro. Tutaj jeszcze ktoś stoi i sprawdza bilety. Czy tam można? Dobra, no to ja tam. Po co pan mnie tutaj będzie? Aha, że można chyba szybciej sobie po prostu wyjść. Dobra, idę do maszyny. A, to i tak później trzeba zeskanować. Pan tylko stoi i sprawdza te bilety. W razie jak nie macie, to pewnie jakiś mandacik. Wszystko bardzo dobrze połączone. Tam jest też wyjście na tory. Można w kilka kierunków jechać, a tutaj już jest na terminal. A to ciekawe. Myślałem, że to wszystko będzie połączone właśnie takim korytarzem, a my musimy wyjść i tak normalnie, jakbyśmy podjechali tutaj taksówą, wejść dopiero na lotnisko. Jestem już na lotnisku i co też ciekawe, te lotnisko zostało otwarte w 2001 roku. Jak wiadomo, stare nie wystarczają, no bo teraz dużo więcej ludzi lata, a stare było gdzieś bliżej miasta i było otwarte od 1939 roku. Moje linie lotnicze wygonili gdzieś na sam koniec. O, widzę nawet lot tutaj jest. Tragedii nie ma, bo kilka osób przede mną tylko. Właśnie minęło 20 minut, ale tylko 2 osoby jeszcze przede mną. W moim plecaku tylko 8,7 kg. Ja już ale tutaj kolejka ogromna, więc dobrze, że przyszedłem wcześniej. I ja czekałem pół godziny, więc oni trochę poczekają. Chciałem sobie zamienić miejsce, bo mam przy przejściu C. Pani mówi, że jakbym chciał sobie przy oknie posiedzieć, to muszę dopłacić. Pięknie, już jestem po odprawie. Długa kolejka była do paszportów, ale to dla tych, którzy nie mają paszportów z Unii Europejskiej. Ja sobie poszedłem, położyłem, w ogóle kolejki nie było, więc przeszedłem szybko. Odprawa bezpieczeństwa też szybko, a teraz zgłodniałem. Idę na jakieś śniadanie. Super, bo bardzo blisko. Widzę, że tutaj jest wejście też fajnie rozwiązane, bo wszystkie saloniki są obok siebie. Ja mogę wejść do tych dwóch. Sprawdziłem u siebie w aplikacji. Dobra, idę, sprawdzę, co mają. Jestem w pierwszym, sprawdzę szybko, co mają, gdzie tutaj usiąść. Coś na ciepło bym zjadł. Co tu mają? Beans. O proszę, fasola jak po polsku. Tu też jakiś groszek. A tu shrimpy, jakiś ryż. A co to? Jakiegoś mięsa konkretnego nie ma? Twarde oczywiście też są. Dobra, jakaś zupa jeszcze też tutaj jest. Dobra, zajrzymy. Jakaś dyniowa chyba. Vegetable. Dobra, idę zobaczyć do drugiego. A do tego kolejnego muszę wjechać jeszcze piętro wyżej. Jednak się zakręciłem i muszę zjechać z powrotem na dół i ten mój salonik jest gdzieś na dole. Jest jak byk, to jakieś błędne informacje były. Ten wygląda jakby miał więcej rzeczy do zjedzenia. Tutaj na razie same kawy. O, aż 3 maszyny do picia kawy. To pewnie jakaś zupa. Dobra, też wegetariańska. To nie wiem co to jest. Jakieś greckie jedzenie. Ryż z czymś tam. A tu jakieś kotleciki mięsne. O, to już mnie namówili. Też piękne sałatki. To są te gołąbki z liśćmi od winogron. Nie, no dobra, zostaję tutaj. Pokażę Wam jeszcze tą stronę. Tutaj zimne wina, ciepłe, jakby ktoś chciał, czerwone. Tu zapewne jest lód, tak. A takie są twarde alkohole. Tutaj jakieś desery, wina. Mam już swoje miejsce. Siedzę, fajny widok jest na płytę lotniska, widać jak te samoloty startują, także ja idę spróbować te kotleciki. Kojarzy mi się, że kiedyś jadłem z jakiejś puchy te gołąbeczki, ale nie pamiętam smaku. To sam ryż, bez mięsa. Ciekawe, można by było więcej tego zjeść. Wyszedłem już z saloniku, choć nie było tam na planie na rozpisce, że jest już boarding, ale idę to sprawdzić. Pani dzwoniła i mówi, że nie ma jakiejś informacji oficjalnej, że jest jakieś opóźnienie samolotu, ale mówi, że jeszcze nie ma boardingu, więc ja po prostu sprawdzę sobie i będę wiedział, bo ostatnio była taka sytuacja, że tak samo na tablicy nie było, że jest boarding, a był boarding i prawie, że byłem ostatni.
A właśnie wyświetliło się na tablicy, że mój lot będzie spóźniony o 15 minut. Właśnie mieliśmy startować, ale zapytałem jeszcze tutaj pani na recepcji, właśnie tutaj, żeby mi sprawdziła lot, bo ona po prostu tylko zadzwoniła i mówi, że teraz zaczęli sprzątać samolot i jak posprzątają, no to za 10 minut będą wpuszczać na pokład. Dobra, cisnę pod samolot, bo wyskoczyło na tablicy, że final boarding, czyli że no, trzeba po prostu już tam być. W saloniku mam 2 minuty, więc nie powinno być problemu. Myślałem, że lotniska bardziej odchodzą od tego, a zobaczcie, jaki tu jest pokój do palenia, dość spory. Tak myślałem, jeszcze spora kolejka, mamy dość spore spóźnienie. Ale w oczy rzuciło mi się od razu te skrzydło, zaraz wam pokażę. Nie tego naszego samolotu, tylko, dobra, przejdę tutaj, nie będzie nikogo. Te skrzydło. Kto kojarzy od razu? No, 3, 2, 1, Emirates. Piękny, duży samolot. 777 bym obstawiał, ale na 100% nie jestem pewny, a nasz stoi gdzieś tutaj. Zaraz podejdę z tej strony chyba bardziej. Tak, nasz samolot stoi tutaj, patrzcie. Nie no, teraz wam nie pokażę perspektywy, który jest większy. Wiadomo, że ten po lewej stronie, no ale to jest nasz. Nie ma co dalej czekać, bo więcej ludzi też nie ma i ja jestem w sumie, nie wiem, ostatni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest bilet, zielone światło. Thank you. Pani mnie wpuściła, dobra, idę jeszcze zobaczę z boku samolot. To nie mój, bo jego nie widać. Mój by pewnie było widać z tej strony, ale z tej strony no nie ma żadnej opcji. O, to jest ten Emirates, który wam pokazywałem. Minusem siadania na koniec jest czasami tak, że nie ma miejsca u góry, żeby włożyć gdzie plecak, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Chodzę już na pokład i patrzcie na te skrzydła. No, nadal nie wierzę, że tutaj się mieści 6000 litrów na każde skrzydło. Zobaczcie, jak one wygląda. Wchodzę już do samolotu, poznałem też ludzi z Kolkaty, którzy... Dobra, Kolkata to moje ulubione miasto, także pozdrawiam. Ciao! No, super ludzie, naprawdę. Śmiesznie jest. Te fotele po 2 z każdej strony, to nie dla mnie, idę tam do normalnie ekonomicznej klasy. Moje miejsce to 24, ale sprawdźmy, czy te linie są przesądne. Nie, nie są, jest 13 numer. Pamiętacie, jak pani powiedziała, że muszę dopłacić do miejsca przy oknie? Tu jest moje miejsce. I też powiedziała, że jest pełny samolot, co było też nieprawdą, bo nawet tutaj, jest miejsce w środku wolne. Ja miałem siedzieć tam przy przejściu, tam pani się przesiadła, pani siedziała w środku, więc tak się podzieliliśmy. Mamy sobie tutaj miejsce teraz na siedzeniu, możemy zostawić swoje nasze rzeczy, więc super. A przy oknie to wiadomo, że to inny lot. Are wide open. I see you clear. My toes touch the same floor. Our world has been shaken on. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? To mi się podoba. 10 minut po starcie panie przyniosły, i nawet zimną butelkę wody. I to są fajne linie. To nie są takie linie dla bogatych, czyli dla takich podróżników, czyli tak, patrzcie, wejście CC, czyli większość ludzi używa CC i patrzcie też na tutaj. Nie ma wyświetlaczy, nie musicie płacić za jakieś filmy, coś tam. Też są filmy, bo jak się połączycie tutaj z taką bazą filmów w tych liniach lotniczych, to też możecie znaleźć. Ale patrzcie, coś takiego, płacicie sobie film, ściągacie za jakieś filmy na Netflixie i oglądacie. Indyjskie linie są świetne. Po pierwsze jest walizka zawsze 20 kg do nadania i do tego jeszcze obiad na takiej trasie 7-godzinnej. Nie wiem, czy to jest normalnością. Pamiętam, kiedyś leciałem na krótszej trasie, to były jakieś przekąski. Mam tutaj bułkę, tutaj mam jakieś danie, zaraz sprawdzę. Tu widzę, że jakaś sałatka z cieciorką, ziemniakami. Jest też widać ładny deser i do tego butelka wody. No i tutaj jeszcze jest pewnie jakieś masło. Kolacja zjedzona, zostawiłem tylko bułkę, masło, jest jeszcze woda. Jakbyście chcieli jakieś alkoholowe drinki, to trzeba ekstra dopłacić. Pamiętajcie, w tych liniach tak jest. A przede mną jeszcze 4,5 godziny lotu, więc gasimy światła zaraz, jak zabiorą tacę i może będzie lekka drzemka. Powiem wam, że indyjskie linie w Europie naprawdę robią różnicę, tak jak jechałem ostatnio pociągiem do Pragi z Polski, czyli RegioJet, też bardzo tanie przekąski, piwo tanie, a tutaj miałem już obiad, walizkę 20 kg i do tego jeszcze mi podali, no może nie śniadanie, ale taka przekąska, jakbyście już lądowali rano, to byłoby śniadanie, ale ja ląduję o 2 w nocy, więc to jest
no powiedzmy kolacja. I mam tutaj taką empanadę, ale w indyjskim stylu. Patrzcie, ser z przyprawami masala. What's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh. My eyes are wide open. I see you clear. My toes touch the same floor. 6,5 godziny byliśmy w powietrzu, trochę szybciej, mniej lecieliśmy niż powinniśmy, ale i tak wylądowaliśmy trochę później niż powinniśmy, bo mieliśmy lekkie spóźnienie. W Indiach zawsze są świetne schody, no może nie zawsze, ale bardzo często właśnie takie, że można wózkiem wjeżdżać, może właśnie pod to jest zrobione, bo my sobie damy radę. Zawsze jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, a takie schody ułatwiają. Ale bus już upchany, dobra, jeszcze ja się gdzieś tutaj wcisnę z przodu, pojadę szybciej. Jeszcze sporo ludzi czeka na drugi autobus, albo i trzeci. Jestem już w środku terminala 2 i idę szybko wypełnić taką kartę jeszcze i no pewnie będę musiał postać swoje w kolejce. Szybko poszło, bo nie było kolejek, dużo stanowisk otwartych, więc naprawdę to szybko szło. Też nie miałem online zrobionej tej karty, którą trzeba wypełnić jak się wjeżdża, więc jakbyście sobie ją wypełnili wcześniej, to wjedziecie bez wypisywania, ale wypisanie to jest dosłownie minuta, bo wpisujecie tylko imię, nazwisko, datę, paszport, numer lotu, podpisujecie się i tyle. A teraz idę szukać numer 6 w tamtą stronę. Tam moja walizka, mam nadzieję, że tym razem nie zginie. Ale numer, gdzieś tam swoją kurtkę zostawiłem. Na słupku powinna wisieć, kurde, zaraz. Gdzie ja wychodziłem? Gdzieś dalej, tam gdzieś pewnie będzie dalej. Ale ze mnie gapa, no a tutaj miałem coś tam pochowane w kieszeniach, więc dobrze, że sobie przypomniałem. Wracam ponownie na taśmę numer 6. Z tego lotu jest dużo walizek, bo jak wiecie, już Wam wspomniałem, jest w bilecie od razu 20 kg, więc większość ludzi i tak nadaje. Jest i mój plecak, on nie zjechał teraz stąd, więc musiał zjechać wcześniej. Biorę go, ale patrzcie, z Abu Dhabi też wylądował Air India. Ponoć nie latają do Abu Dhabi, a widzicie. Witajcie w Indiach, nawet kolejka jest, żeby wyjść, o kurde, żeby wyjść w ogóle z lotniska. Ale numer. Zarezerwowałem sobie ten hostel za niecałe 3 dychy, już nie pamiętam dokładnie ile było. No i patrzę teraz, czekajcie, muszę to ogarnąć, bo jak wyjdę, nie mam internetu, bo kupiłem sobie simkę, bo jak wyjdę, to już tutaj nie wejdę, bo tu stoi ochrona, wojsko. Poczekałem tutaj chwilę, musiałem jeszcze ogarnąć tą swoją e-simkę, pani mi jeszcze tutaj pomogła właśnie z tego sklepu tutaj, gdzie karty sprzedaję. Ja z tej firmy będę kartę chciał kupić, ale nie tu. I pytam panią, czy te ceny są takie same jak na zewnątrz? Pani mówi, nie, tam na zewnątrz znajdziesz taniej. Ale jak widać, klientów tutaj nie brakuje. Ale ja sobie kupiłem właśnie e-simkę na jeden dzień, tak żeby sobie tutaj dojechać teraz do hostelu, tak żeby można było funkcjonować normalnie, więc ja jutro sobie kupię w normalnym sklepie. Powiem wam, że to lotnisko jest przeogromne. Już 2 razy pytałem o jakieś wyjście, znowu jestem na jakimś parkingu, może zapytam, żebym jakąś drogą normalną szedł, a nie po drodze. Miałem brać jakiś skuter, jakiś motocykl albo jakiegoś tuk-tuka, ale mam jeszcze 900 metrów tylko. Tam ich pełno, już mnie zaatakowali. Ale mówię, mam 900 metrów z buta, więc przejdę się. A jak to w Indiach, tak wielkie miasto jak Mumbai to nie śpi, więc pewnie coś się będzie działo. Chłopaki już mnie wołają, idę zobaczyć, co oni chcą, tylko poczekam, aż przejedzie. Co oni tu sprzedają? A herbatkę piją. Herbatkę, wodę. Pół kilometra mi zostało, ale spokój tutaj. No ale jak to w Indiach, wiadomo, no. Śmieci jest pełno i to wszędzie. Co tam kolego chcesz? Nie, oni je cały czas zaczepiają. Nie, no to jest mój kraj, kurde, dobra. O, jest. Kurde, tutaj można by było telefonu nie wyłączać w ogóle. Ostatnia w prawo i gdzieś na tej ulicy będzie mój hostel. Zaparkowane, wszystkie tuk-tuki stoją tutaj. No tutaj się nic nie dzieje, ciemne uliczki. Czyli lampy się świecą, ale taki spokój względny. To nie jest moje miejsce docelowe, w którym się zatrzymam na dłużej. Ja się tylko tutaj zatrzymuję po to, żeby się przespać. I jutro spadam gdzieś tam troszeczkę bardziej na południe. O, jest nawet nazwa mojego hostelu tam. Spadam bardziej na południe. Tutaj tylko mówię, prześpię się kilka godzin i pewnie do godziny wyprowadzki to ja już będę w drodze. Tak się nazywa mój hostel, a to właśnie przez blisko. O, jakie papi. No już trochę podrosły, ale ile one mają? Kurczę, z 1,5 miecha. Patrzcie, 5 ich jest. 2,
3, 4, 5. Ja już wszystko się zameldowałem, zapłaciłem, wypisałem tą księgę, jeszcze online księgę i tutaj trzeba zostawiać buty. Dobra, biorę plecak i idziemy już gdzieś tam. Jestem już w pokoju. O, tu jest mój pokój. Moje łóżko, oni są dobrzy. To jest godzina po 4, on sobie normalnie na telefonie gada, wiesz, ludzie tutaj śpią. Oj, nie wiem, gdzie mam teraz kłódkę, więc kładę wszystko tutaj na łóżko, zmieszczę się gdzieś tam, nogi sobie wyciągnę. Ale jeszcze mam to, jest klima, ale to... O. Od razu lepiej. To na tyle dzisiaj. Godzina, a ja tu płynę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!